Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na moim stole smartwatche. Uwaga, jeden dla mnie, drugi dla Was, więc zostańcie ze mną, zobaczycie jak wygrać ten zegarek. Cóż tu mamy? Przede wszystkim 1,43 cala, taka wielkość wyświetlacza w wersji oczywiście AMOLED. Jest opcja Bluetooth Calling, czyli tak naprawdę na zegarku możemy odbierać. Jest tutaj również wbudowany taki malutki mikrofonik i malutki głośnik i tak naprawdę cała rozmowa może się odbywać poprzez połączenie Bluetooth zegarka z Waszym telefonem. Mamy oczywiście kilka czujników tutaj pod spodem do monitoringu naszego zdrowia. Ten zegarek jest również oczywiście wodoszczelny, IP69, więc spokojnie naprawdę z nim możecie również popływać. Za chwilkę do tego też wrócimy. No i co? Do 15 dni przytrzyma Wam bateria. Wydaje mi się, że nawet dłużej, jeśli przejdziemy do trybów takich totalnie energooszczędnych i wiele trybów sportowych, które ten zegarek obsłuży. Dobra, otwieramy w takim razie pudełeczko. Zegarka już w nim nie ma, bo zegarek mam na ręce, ale zobaczmy w takim razie, co jest jeszcze w opakowaniu. Mamy przewód magnetyczny do zasilania i to naprawdę dobrze pasuje, dobrze się trzyma. Mamy tutaj nasze styki i widzicie, że to elegancko przypasowuje się samoczynnie, nie trzeba tutaj absolutnie celować. Dobrze pomyślany magnes i ten jakby port ładowania. Co jest jeszcze? Mamy coś tu jeszcze. No zapewne instrukcja. Tak, jest instrukcja i są, słuchajcie, jeszcze dwie ramki do naszego zegarka. Ja w tym momencie, jak widzicie, mam zamocowaną ramkę pomarańczową. Jest jeszcze ramka szara, taka srebrna i jeszcze taka lekko zielonkawa. I mamy również mały śrubokręcik. Tutaj są śrubki, które musimy poluzować, żeby tą ramkę przeinstalować. No i żebyście również wiedzieli dokładnie, jaki jest wymiar tego zegarka. Proszę bardzo, tutaj mamy w granicach 51 mm. W drugą stronę 56. A jeśli chodzi o grubość, to będzie to w granicach 13,5 mm. Pasek silikonowy to myślę, że standard i tutaj zobaczmy jeszcze to miejsce, czyli miejsce połączenia paska. Tutaj będziemy mieli 22 mm. Są również one wypinane, więc myślę, że bez problemu również dobierzemy, jeśli ktoś będzie chciał jakiś inny pasek, to spokojnie sobie również coś dobierze. Wyświetlacz 1,43 cala, 466 na 466 pikseli i jak widzicie również jest tutaj tryb ten All Time Display, czyli to jest coś, co się nam świeci ciągle, a po wybudzeniu zegarka wchodzimy oczywiście w ten tryb, gdzie mamy wszystkie dane. Widzicie, to przez chwilkę było jaśniej, później przygasa. No i oczywiście wybudzimy również zegarek tutaj przyciskami. Przyciski mamy tak naprawdę dwa. Jest Select, jest Back i to wszystko. Ale nie zapominajmy oczywiście o tym, że jest również ekran dotykowy. Jeśli chodzi o tył zegarka, no to oczywiście tutaj mamy te wszystkie czujniki monitorujące nasze zdrowie. Mamy 5 diod i możemy oczywiście badać puls tutaj z nadgarstka oraz poziom tlenu.
No i również te czujniki przydadzą się przy wszystkich tych trybach sportowych. Dobra, wracamy na chwileczkę do samego wyświetlacza. Ja może tutaj troszeczkę go ściemnię. Będzie wtedy może bardziej czytelny obraz dla naszej kamery. Jeśli chodzi o samo menu, to myślę, że naprawdę super intuicyjne i to każde dziecko naprawdę w parę minut sobie ogarnie. Przesuwamy w dół i mamy menu. Przesuwamy w górę, mamy powiadomienia. Przesuwamy w lewo i tutaj mamy pełne takie menu rozwijane czy przesuwane. Tutaj jest już sporo więcej opcji. A w prawo mamy aktywności, puls, sen, pogoda i również zarządzanie muzyką, jeśli jesteśmy podłączeni do naszego telefonu. Oczywiście przyciśniemy to dłużej i możemy wybierać sobie przeróżne tarcze. Jest tego naprawdę sporo i oczywiście możemy się podłączyć do telefonu, żeby tych danych zbierać jeszcze więcej i wtedy również jakby zarządzanie zegarkiem poprzez telefon jest dużo prostsze. Zatem jeśli nasz zegarek jest włączony, możemy przejść do aplikacji Fit Cloud Pro. OK, jesteśmy tutaj w głównym menu. Mamy dodane nasze urządzenie i praktycznie tutaj możemy sobie zarządzać całym zegarkiem. Zobaczmy tutaj, ja to dzisiaj instalowałem, więc tutaj nie będzie jeszcze żadnych historii. Urządzenia, wybór tarczy zegarka, czyli tutaj pociągamy z netu i później możemy te tarcze przerzucać już bezpośrednio na zegarek. Udoskonalenie pomiarów, ciągłe monitorowanie tętna, format godziny, zdalny aparat, czyli tak naprawdę funkcje, które możemy włączyć również. Przyciskanie odpowiednich klawiszy na zegarku może powodować pewne reakcje w telefonie. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie będę tego przechodził wszystkiego. Zostawię troszeczkę Wam również do zabawy. Ja byłem ciekaw tego zegarka. Wiecie, że mam również jakieś tam inne zegarki i byłem również ciekaw, jak on mi tutaj posłuży. Czy praca w warsztacie z takim zegarkiem, powiedzmy sportowym, ma sens, tak? Czy on się po prostu nie zniszczy? No i proszę bardzo. Tak, słuchajcie, wygląda zegarek po, myślę, że 2-3 tygodniach użytkowania. Powiem szczerze, póki co nie widzę na nim żadnych zniszczeń, takich fizycznych, tak, żebym go gdzieś jakoś bardzo przerysował, co cieszy. Ja nie mam jakiejś wielkiej ręki, czy wielkiego tu nadgarstka, ale generalnie zegarki takie właśnie typowo sportowe naprawdę bardzo lubię i tutaj również na tym ekranie, tym powitalnym, mamy sporo informacji i o to mi chodzi, tak? Czyli spoglądam na zegarek i wiem, nie wiem, czy przyszła jakaś wiadomość, czy muszę gdzieś tam iść do komputera, żeby coś odpowiedzieć. Praktycznie większość tych rzeczy jestem w stanie zrobić tutaj za pomocą tego zegarka. Ma również, jeśli chodzi o baterię, bo jeszcze o tym należałoby wspomnieć, tak? Mamy tutaj 400 mAh akumulator i producent tutaj podaje, że 7 dni takie heavy usage, czyli ciężkie użytkowanie i myślę, że to faktycznie się potwierdza, bo ten tydzień czasu używania, nawet przy uczeniu się obsługi tego zegarka, tak, kiedy jeszcze długo ten ekran jest włączony, jesteśmy w stanie osiągnąć 15 dni średnie użytkowanie, a nawet 30 dni, jeśli powłączamy wszelkie funkcje oszczędnościowe, tak, czyli właśnie, żeby szybciej ten ekran się wyłączał, żeby
powyłączać te wszystkie czujniki niepotrzebne, które również zżerają baterię. Wyłączamy oczywiście Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. I wtedy faktycznie ten zegarek jest tylko i wyłącznie zegarkiem. Tyle. A teraz oczywiście zagadka dla Was. Ja myślę, że tutaj znowu uderzę do Waszej kreatywności, czyli poproszę w komentarzu pod filmem na YouTubie napiszcie, dlaczego ten zegarek powinienem wysłać właśnie Wam. Do czego chcielibyście go użyć, a może gdzie nie wolno takich zegarków używać. Myślę, że tutaj musicie się wykazać troszeczkę kreatywnością, więc zapraszam do komentowania. 3 dni od emisji tego filmu, a później paczka leci do któregoś z Was. Dziękuję w takim razie za spotkanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!